Normalnie o tej porze. Za nieco ponad kwadrans godzina 15 w studiu jest już Paweł Saryl-Kmieć. Cześć. Witam. Specjalista od Lego, tak Cię wcześniej zajawiłem, no bo chyba specjalizujesz się w tym, nie ma co ukrywać. Twój kanał na YouTubie ma blisko 120 000 subskrypcji. To najpierw zapytam Cię o coś, co może jest sztampowe, ale interesuje mnie naprawdę bardzo. Mianowicie, jak często zdarza Ci się nadepnąć na klocka Lego? Za często. Ryzyko zawodowe, możemy tak to nazwać. Masz jakieś odciski od tego? Ale chyba jeszcze nie jest tak źle. Nie. Skupmy się zatem na Twojej pasji. Budujesz modele Lego. Tak. To jest Twoja pasja czy praca w tym To momencie? jest moja pasja, z której w tej chwili na szczęście mogę żyć, powiedzmy, w dużej części dzięki książkom i jest to coś fajnego, mam dużą swobodę dzięki temu. Taką książkę, którą wydałeś, przyniosłeś też do studia Radia Campus, ale o tym za chwilę. Najpierw skupmy się na tym modelowaniu. Skoro to jest pasja, to powiedz jeszcze, czy ta pasja jest droga? Tak, jest to drogie, niestety książki klocki, przepraszam, są oczywiście bardzo drogie, jak wie każdy, kto próbował coś kupić w Polsce. Szczególnie, że ceny klocków są ustalane sztywno na cały świat i przy naszych polskich zarobkach to troszeczkę wygląda nieciekawie, natomiast jest łatwiej z tego, że ja swoje modele rozbieram, więc ja te same części wykorzystuję po wiele razy. Masz 33 lata, to jest taka wieczna zabawa, prawda? Taka wieczna zabawa. Mówią, że najtrudniejsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa, więc jeszcze mam chwilę. Powiedz, czy to jakoś rozwija się na tyle, że będziesz w stanie później z tej pasji aktualnej ulepić coś na przyszłość? Nie wiem, ja cały czas staram się uczyć, rozwijać, robić bardziej skomplikowane, bardziej zaawansowane modele, więc w jakimś kierunku to idzie, natomiast dokąd to doprowadzi, nie wiem. No na pewno doprowadzi mnie do tego, że na przykład czasem jeżdżę wizytą do Danii, bo go zapraszam do siebie. Jesteś dość popularny za granicą, na pewno bardziej niż w Polsce. Sam powiedziałeś, że Twoje filmy ogląda 1/4 Amerykanów. 5% wszystkich widzów to są Polacy. Mhm. Jak Cię traktują za granicą? Powiedziałbym, że o ile u nas w Polsce to jest hobby, które osób dorosłych mocno dziwi, to za granicą jest to znacznie popularniejsze. Na przykład w Stanach właśnie to nie jest nic dziwnego, że dorosły facet zajmuje się klockami, czy chociażby tylko kolekcjonuje klocki. Tam jest to dosyć powszechne. Mówiłeś, że jeździsz do Danii. Jak to wygląda w Danii? Tam Dania żyje właściwie Lego, podejrzewam. Przynajmniej tak to sobie Dania wyobrażam. Może nie, ale jest jedno miasteczko, tak zwane Billund, które jest praktycznie jedną taką wielką fabryką Lego. Myślę, tam pracownicy Lego i tam rzeczywiście wszystko się kręci wokół klocków. Ludzie na Ciebie dziwnie patrzą na ulicach, jak widzą Ciebie i wiedzą, że zajmujesz się klockami Lego? W Polsce jeszcze nikt nie rozpoznaje, na szczęście, o ile wiem, natomiast... Na szczęście? Na szczęście, bo mogę spokojnie chodzić i zajmować się swoimi sprawami, natomiast w Danii, żeby było zabawniej, to projektanci Lego mnie rozpoznają jako ten gość od chomików. No właśnie, bo Twoje filmy nie są oglądane chyba przez zwykłych ludzi. Na pewno też przez zajawkowiczów, ale sam powiedziałeś, że dostajesz dużo feedbacków od nawet projektantów czy jakichś innych specjalistów, Od konstruktorów. inżynierów między innymi, tak. Dużo osób kręci mechanika, budowa, konstrukcja różnych maszyn, one oglądają takie rzeczy i je to interesuje, to jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje w środku. No, budując model wstępny też oglądać nie tylko to, jak on wygląda, ale też jak on działa. I to są modele 1:1 z oryginałami. Na przykład na okładce mamy model szybkiego samochodu. Wiem też, Tak, że to jest Koenigsegg. wiem też, że zajmowałeś się budową na przykład Audi R8. Tak. Robiłeś Rosomaka. Robię na sobie. To te modele odzwierciedlają rzeczywisty stan faktyczny? Na tyle, na ile jestem w stanie dać to przy klockach, bo oczywiście to jest medium, które trochę utrudnia, ja tego nie mogę na przykład ciąć czy kleić, bo no, to są klocki, więc takie mam zasady, natomiast staram się szukać dokumentacji, na której mogę na przykład przy Rosomaku, miałem okazję być w środku prawdziwego Rosomaka. To mi trochę pomogło przy budowie. Zrobiłeś zdjęcia i zbudowałeś Nawet takiego. miałem film z Rosomaka, także tak. Upominasz się do marek o plany różnych samochodów? No ogólnie dlatego, że większość marek same publikują masę danych swoich maszyn w internecie, więc wszystko można znaleźć. Porozmawiajmy sobie teraz stricte o samym modelowaniu. Ile trwa i jak wygląda taki proces budowy jakiegoś samochodu, ciężarówki, robota albo więcej? To przeczytałem z książki. Od kilku tygodni do ponad roku, to zależy od stopnia komplikacji, od skali. Ja mam taki zwyczaj w tej chwili, że buduję kilka modeli jednocześnie i sobie tak przeskakuję między jednym a drugim, ale z reguły to jest parę ładnych miesięcy na jeden model. To jest, żeby nie zanudzić się przy jednym modelu, rozumiem? Tak, bo robić to samo dzień za dniem, no ciężko. No właśnie, ale rok to znaczy dzień w dzień po ile godzin? Podejrzewam, że to jest w sumie w granicach powiedzmy 100-200 godzin w okolicach. Ile czasu spędzasz dziennie nad takim modelem?
Nie ma normy. Jak mam ochotę, jak mnie coś wciągnie, to potrafię przesiedzieć większość dnia i jeszcze kawałek nocy, natomiast mam takie dni, że w ogóle nie dotykam klocków, bo chcę odpocząć. To jest chyba niesamowite, że siedzisz cały dzień i noc nad klockami Lego. Wiesz co, bo to wciąga. Każdy taki model, w każdym takim modelu pojawiają się problemy, których nie przewidzisz wcześniej. I ja po prostu nie lubię iść spać jako nierozwiązany problem, więc z reguły siedzę, aż sobie myślę coś takiego, że działa. To jest bardziej skomplikowane niż wygląda. Bardziej skomplikowane, dlatego że tam to wszystko funkcjonuje, te modele jeżdżą, mają ruchome części i trzeba myśleć na przykład o tym, jakie będzie obciążenie, co będzie przenosić, jakie naciski itd., czy dany silnik na przykład da radę coś ruszyć, czy nie będzie za słaby, to tam jest dużo inżynierii od środka. Ile zajmujesz się tą pasją? W sumie to będzie około 9 lat. Nie straciłeś jeszcze cierpliwości? Nie, to jest cały czas dla przyjemności, to mnie kręci cały czas i cały czas widzę w tym jakiś postęp, bo ciągle się uczę nowych rzeczy, więc myślę, że to jest ta atrakcja. Dobra, to opowiedz trochę więcej o tym, jak wygląda to projektowanie. Zaczynamy od początku. Masz jakiś pomysł na dane dzieło? Najczęściej chcę zbudować coś, co istnieje naprawdę, model jakiegoś powiedzmy pojazdu, więc zaczynam od szukania dokumentacji. Szukam na przykład na stronie producenta schematów, które pokazują rzuty z różnych stron i to mi pozwala na przykład obliczyć skalę, wymiary, jakie będzie miał taki model Lego. Wtedy mam jakieś pojęcie, jakie to będzie duże, tam będzie miejsca w środku, co mogę zmieścić. No i daje mi też to pojęcie o stopniu skomplikowania, bo wiadomo, im większa skala, tym więcej ja mogę rzeczy tam oddać, zmieścić i tak dalej. Kostki też mają swoje ograniczenia, więc na przykład czegoś zbyt małego z reguły nie mogę pokazać. I takie duże modele, najbardziej skomplikowane, jakie zbudowałem, miał 17 silników, więc to jest mniej więcej ta górna półka, nazwijmy to. Mamy już dokumentację. Tak, mamy dokumentację, szukam na przykład zdjęć, na przykład w przypadku maszyn wojskowych szukam oznaczeń, bo też drukuję sobie sam nalepki na te modele. No i zaczynam budować najczęściej od podwozia, gdzie umieszczam silniki, układ napędowy, zawieszenie, tego typu rzeczy. Dobra, to mamy już te zdjęcia i jak wygląda samo projektowanie? Od czego zaczynasz? Tu już ręce i metoda prób i błędów. Nie używam na przykład projektowania komputerowego, to wiele osób pyta, ja po prostu wolę pracować rękami i od razu sprawdzać, czy coś się mieści, czy zadziała, czy wytrzyma jakieś obciążenia. I budujesz potem to przez rok i na koniec co się z tym dzieje? Bo powiedziałeś, że nie kolekcjonujesz. Nie kolekcjonuję, na koniec filmuję to, zrobię zdjęcia, wsadzam do internetu, pokazuję, jak objeżdżają to chomiki, a potem idzie do rozbiórki jako część na kolejny model. No to powiedzmy, wyspowiadajmy się z tego, co 33-letni facet robi w domu z chomikami. Same straszne rzeczy, to znaczy cała historia zaczęła się tak, że ja chciałem mieć psa, ale warunki mieszkaniowe są takie, że musiało stanąć na czymś mniejszym, no i chomiki tutaj są akurat czymś takim małym, lokopotywnym, co jeszcze pasuje do Lego. Można je na przykład posadzić w pociągu z Lego i wozić i one mają z tego frajdę, no bo jest to jakaś miła odmiana od siedzenia w klatce cały czas. Nie przyczepiają się do ciebie różne stowarzyszenia typu WWF? Nie, no szczęście nie. Moi znajomi bardzo, że tak powiem, pilnują, żeby nic się tam złego nie działo, chomiki są oswojone. Mam koleżankę, która jest bardzo czuła na punkcie zwierząt i powiedziała, że każdy chomik chciałby mieć takie warunki jak moje chomiki. No proszę, to jeszcze ustalmy sobie, czy chomiki lubią testować twoje wynalazki? Muszą, bo je przekopuję potem. Są, wiesz, smaki, ciasteczka. To nie jest Przekupstwo, bezinteresowne. No, przekupstwo naprawdę daleko może człowieka zabrać. No i a propos tych chomików, zbudowałeś model chomika z Lego, który później wysłałeś. Powiedz gdzie i dlaczego. Tak, to jest taka figurka chomika na biurko na przykład, która jest przy okazji pudełkiem i jest to projekt zgłoszony do programu Lego Ideas, czyli programu, gdzie ludzie mogą zgłaszać swoje pomysły na zestawy Lego i jeżeli taki pomysł zbierze 10 000 głosów internetów, on jest wtedy przez Lego oficjalnie rozpatrywany jako potencjalny zestaw Lego. Ile twój projekt ma głosów? Około 2500. Masz szansę zdobyć ten próg 10 000? Zależy dużo od Waszych słuchaczy. No to ja słuchaczy odsyłam, powiedz jeszcze gdzie to można znaleźć. Lego Ideas projekt nazywa się Dwarf Hamster, czyli chomik karłowaty, to się nazywa dokładnie po polsku. Skupmy się teraz na książce. Mam ją przed sobą. Ta książka jest dość gruba, ale nie jest pierwsza. To jest tak, że każdy swój projekt umieszczasz na zawsze gdzieś w pamięci. W tym wypadku to jest Każdy książka. swój projekt dokumentuje w internecie, natomiast ta książka to jest akurat zbiór projektów budowniczych z całego świata. Ja tutaj szukałem moich znajomych z całego świata, tak naprawdę z różnych społeczności. Czyli to nie są tylko twoje projekty? Nie, tam jest ponad coś koło 40 projektów, z tego 7 moich. Chciałem zrobić taki przegląd tego, co robią różni ludzie i właśnie fajnie było móc skrzyknąć ponad 30 osób z różnych rejonów świata. A ta książka jest dla ludzi, którzy chcą zacząć projektować albo bawić się klockami tak jak ty, ale nie wiedzą jak do końca?
To też, ale przede wszystkim chciałem tutaj pokazać, co można zrobić poza takimi oficjalnymi zestawami, które są na półce, które muszą spełniać pewne wymogi LEGO i tutaj nie mamy takich wymogów, więc można trochę poszalać. Powiedz jeszcze o recenzjach, które robisz dla LEGO, bo to też jest dość Tak, ciekawe. od paru ładnych lat dostaję od LEGO zestaw do recenzji i robię całe dokładne filmowe recenzje, na tyle udane, wydaje mi się, że wiele osób mi pisze, że nie kupią danego zestawu, dopóki jego nie zrecenzują, tego nie obejrzą. Ale też wiem, że na przykład LEGO samo archiwizuje te recenzje po swojej stronie i często zdarza się, że projektanci zestawu oglądają jego recenzje. Wtedy mam trochę pietra, czy nie oceniam za surowo. I jakie są feedbacki od nich? Pozytywne, żadnych innych nie słyszałem, więc chyba jak mają narzekać, to... Robisz recenzje dla firmy z Danii. Oglądają je prawdziwi projektanci i nie narzekają. To dlaczego nie dostałeś pracy w LEGO? Praca w LEGO jest obłożona masą wymogów i pewnych restrykcji i to, że ja sam sobie, mając zupełnie wolne ręce, jestem w stanie coś tam skręcić, to nie znaczy, że ja nadawam się automatycznie na projektanta. To na koniec ja życzę Ci, żebyś rzadko nadeptywał na klocki LEGO. Powiedz, czego jeszcze Ci mam życzyć. Żeby chomiki nie były głodne? To życzymy tego Tobie i chomikom. Paweł Sariel-Kmieć był moim gościem na 97.1 FM. Dzięki i powodzenia. Dziękuję bardzo.